Czy zdarzyło się wam wejść do pokoju i kompletnie zapomnieć po co? Albo otworzyć lodówkę i tak stać, jakby miała tam się pojawić jakaś odpowiedź na sens życia. A może jest wtorek, ale macie wrażenie, że poniedziałek był 7 minut temu. Jeśli tak, to możliwe, że brakuje wam czasu. Ale możliwe też, że brakuje wam uziemienia. Cześć wszystkim i witajcie w Sunset Talks. Dzisiaj porozmawiamy o uziemianiu. Nie tym, którym grozili wam rodzice, tylko tym, który pomaga nie zwariować we współczesnym świecie. Ja się kiedyś uziemiłem w misce z budyniem. Grawitacja zadziałała bezbłędnie. Zassała mnie na 2 godziny. Grawitacja czy twoje łakomstwo? Granica jest tutaj cieniutka. W wielu starożytnych tradycjach mówi się o 5 żywiołach: ziemi, wodzie, ogniu, powietrzu i przestrzeni. I wiecie, że każdy z nich działa na nas jak aplikacja w tle? Ogień daje nam napęd i transformuje. Powietrze wprawia wszystkich w ruch, to te 1000 myśli na minutę. Z kolei ziemia daje nam stabilność. To właśnie żywioł ziemi sprawia, że nie odlatujemy mentalnie przy każdym nowym pomyśle, problemie czy powiadomieniu z telefonu. Czyli ziemia jest jak hamulec ręczny? Dokładnie. Złe wieści. Przegryzłem swoją linkę od hamulców przy porodzie, razem z pępowiną. To wiele wyjaśnia. Jak to zwykle w życiu bywa, kluczem jest równowaga. Jeżeli mamy w sobie za dużo ziemi, stajemy się trochę ociężali, leniwi i przyrośnięci do kanapy niczym grzyby. Z kolei przy nadmiarze powietrza jesteśmy wszędzie i nigdzie naraz. Zaczynamy parzyć kawę, w międzyczasie odpisujemy na wiadomości, a kończymy podlewając kwiatki płynem do naczyń. Jeśli dominuje ogień, próbujemy zrobić 12 rzeczy jednocześnie, z czego 11 pali się w naszych rękach. A potem o godzinie 14 zdziwko, że nie mamy siły. Natura rzadko nagradza skrajności. Wypraszam sobie. Skrajna ilość drzemek i kabanosów ukształtowała mnie na mistrza. Ludzie często mówią, że czas leci coraz szybciej, ale prawda jest inna. Czas płynie identycznie od pamięci Ziemi. To my w życiu biegamy jak chomiki w kołowrotku. Jeśli w ciągu dnia robicie tak na spokojnie 3 ważne rzeczy, dzień ma normalne, zdrowe tempo. Ale jeżeli próbujecie odhaczyć 10 zadań, odpowiedzieć na 30 wiadomości, przewijać media społecznościowe do bólu kciuka i udawać, że macie kontrolę nad życiem, nagle robi się ciemno. Zmieniło się tempo życia, nie fizyka. Ja rozwiązałem problem pędzącego czasu. Oszukałem system. W jaki sposób? 18 drzemek dziennie. Czas nie ma szans mnie dogonić, bo ciągle śpię. Dla ludzi żyjących 100 czy tam 200 lat temu uziemianie przychodziło naturalnie. Praca w polu, spacer, rąbanie drzewa. Dzisiaj nasza uwaga jest bezlitośnie rozciągana na wszystkie strony jak gumka w starych gaciach. Ekrany, powiadomienia, maile, deadline'y, stres. Nic dziwnego, że czujemy się oderwani od rzeczywistości. Właśnie dlatego tak ważne są praktyki uziemiające. Medytacja, spacer, chwila ciszy. Nie po to, żeby uciec od rzeczywistości w jakiś mistyczny trans, ale po to, żeby do niej w ogóle wrócić. Cisza często mówi więcej niż najgłośniejszy tłum. Mój burczący brzuch też potrafi być bardzo elokwentny. Twoja trzustka to osobny byt domagający się uwagi. Niestety. Jest jeszcze jedna gigantyczna korzyść uziemienia. Relacje. Ludzie uziemieni nie wybuchają, gdy skończy się majonez. Mają cierpliwość, lepiej słuchają, łatwiej dogadują się z trudnymi współpracownikami, ze zwierzętami, świetnie radzą sobie z dziećmi. Michael Jackson też podobno świetnie sobie radził z dziećmi. Gorzej było z małżeństwem. To nie jest nawet ten sam temat. Ja tylko poszerzam dyskusję. Ty rozrzucasz dyskusję po całym pokoju, jak koci żwirek. Nie wytrzymam z nimi. Wracając do tematu, zanim Jinx trafi na permanentny urlop w kuchni, kiedy jesteśmy uziemieni, przestajemy działać na autopilocie.
między bodźcem, czyli czymś, co nas naprawdę wkurza, a reakcją pojawienia się przestrzeni. I właśnie w tej mikrosekundzie znajdują się nasze najlepsze decyzje. To często ta jedna sekunda ciszy, w której powstrzymujesz się przed powiedzeniem czegoś głupiego. A ja myślałem, że mądrość to wiedzieć, że pomidor to owoc, ale nie dodawać go do sałatki owocowej. Chcecie teraz czegoś, czego w szkole nas nie uczą? Wiedzieliście, że natura jest mistrzem networkingu? Mądralni naukowcy odkryli, że drzewa komunikują się ze sobą za pomocą podziemnej sieci grzybów połączonych z korzeniami. Potrafią wymieniać się wodą, przekazywać składniki odżywcze słabszym drzewom, a nawet wysyłać sygnały ostrzegawcze o pasożytach. Mówią na to Wood Wide Web, leśny internet. Czekaj, drzewa mają czat grupowy? Najwyraźniej. Wyobrażasz to sobie? Dąb pisze na grupie. Uwaga, bóbr online. Chować żołędzie. Lasy to dramat w odcinkach. Uziemianie nie musi być skomplikowane i nie wymaga wyjazdu do Tybetu. A chodzenie boso po trawie, no dla mnie to jest fantastyczne uczucie. Praca w ogródku, spędzanie czasu z psem bez zerkania na telefon, albo po prostu świadome robienie jednej rzeczy naraz, to naprawdę wystarczy. O, w tym jestem mistrzem. Skupienie na jednej rzeczy to moja supermoc. A na czym się tak skupiasz? Na przeżuwaniu. Tylko ja i budyń. O tak, szczególnie waniliowy. Podsumowując, jeżeli macie ostatnio wrażenie, że wasze życie pędzi jak pendolino, a wy stoicie na peronie z przeterminowanym biletem, rozwiązaniem nie jest biec szybciej. Rozwiązaniem jest się na chwilę zatrzymać. Uziemianie nie sprawia, że cofamy się w rozwoju. Sprawia, że przestajemy kręcić się w kółko i w końcu uświadamiamy sobie, w jakim kierunku tak naprawdę chcemy iść. Zadbajcie o siebie, dotknijcie trochę trawy, spędzajcie czas ze zwierzętami. Ja spędzam czas z niechcianymi końmi, które tak na marginesie ten kanał wspiera, więc każda wasza reakcja, łapka, komentarz, subskrypcja jest dla nich nadzieją. Dlatego bardzo dziękuję każdej osobie, która ogląda nas do końca i zostawia po sobie znak. Ja i zwierzęta jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni. Zapraszam na następny odcinek za tydzień o zachodzie słońca. Trzymajcie się. Dobra, to ja idę się uziemić w lodówce. To nie jest uziemienie. Ale tam jest budyń. To wystarczy. Okej, idę z tobą.